Autor muzyki i wykonawca Jan Rozmanowski. Jan. Od nieśmiałego blond chłopca o głosie anioła, przez długowłosego chłopaka wykonującego wzniosłą poezję śpiewaną, przywodzącego na myśl Marka Grechutę, by ostatecznie stać się gwiazdą muzyki pop z wyboru. W tym materiale przybliżę jego dorobek artystyczny. You ready to be entertained? Już jako mały chłopiec Janek niósł wielką obietnicę swojego rozwijającego się talentu. Jasiek to jest taka artystyczna dusza, on tak śpiewał już jak miał 1,5 roku, jeszcze dobrze nie mówił i nigdy nie fałszował. Bardzo zdolny młody człowiek to Jaś Rozmanowski. Był taki jak ty, w czuprynie miał wiatr i w głowie miał jeszcze zielono. W wieku 12 lat Janek rozpoczął swoją muzyczną drogę dołączając do chóru Teatru Wielkiego Opery Narodowej w spektaklu Król Roger. Jego występ oglądał m.in. ówczesny prezydent Bronisław Komorowski oraz inni politycy i dyplomaci. Świszczą odłamki bomb. Miałem 12 lat i zostałem zauważony przez dyrektorkę tego chóru i tam przez rok, tak w miarę regularnie, przy okazji wystąpiłem w 2 spektaklach. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Był też członkiem, choć nazywany też często niekwestionowanym liderem, garwolińskiej grupy teatralnej Od Czapy, która zawdzięcza swoją nazwę akordeoniście i instruktorowi muzyki panu Julianowi Czaporowskiemu. W filmikach widzimy go zawsze na przodzie, co oznacza, że już wtedy był egzaltowany i nieprzeciętny. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska. W marcu 2013 roku ukazała się płyta z piosenką Dziś idę walczyć, mamo, na której znajduje się także piosenka z udziałem jego najstarszej siostry, Antoniny. Już nie wróci chłopiec twój. Jaś pojawił się również w inscenizowanym klipie muzycznym, który wyszedł na YouTubie w lipcu 2013 roku. Poległo polskich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Nie wpadniemy w żadną wilczą jamę. Rok później Janek, m.in. wraz z bratem Maćkiem, wystąpił w Instytucie imienia Lecha Kaczyńskiego, gdzie odbył się promujący płytę koncert. Wystąpił tam wtedy m.in. przed Jarosławem Kaczyńskim. Jasio, że tak powiem, to już jest weteran, 14-latek. Jasio ma swoją piosenkę na tej płycie i to będzie. Dziś idę walczyć, mamo, może nie wrócę więcej. Piosenkę Dziś idę walczyć, mamo możemy usłyszeć również w wykonaniu braci Janka, Maćka i Franka. Może mi przyjdzie poleć tak samo, jak tyle tysięcy. Franka Rozmanowskiego wspomagał jego brat Janek Rozmanowski, pierwszy wykonawca tej piosenki. Usłyszycie go Państwo na płycie Wspomnień Ziutka. To jest przekazywanie pałeczki w sztafecie. Nie da się nie docenić również talentu najstarszej siostry Janka, Tosi, która również brzmi przepięknie na tym nagraniu. Przekroczyłam bramy zimna, bramy goryczy przekroczyłam, by ucałować twoje usta. Zawsze fascynowały mnie wielodzietne, śpiewające rodziny. Jestem wielką fanką The Kelly Family. Shaytardsów czy The Willis Clan. Także teraz rodzina Janka jest dla mnie bardzo istotnym punktem na radarze i cieszę się, że taki fenomen pojawił się też na naszym rodzimym rynku. Czyli ile was tych... 8. 8! I wszyscy tacy utalentowani? No tak, no. Wszyscy raczej artystycznie. Wielki szacun dla rodziców. Dla rodziców. Tak. W czasie, gdy Janek kończył 14 lat, jego rodzina wzięła udział w programie Nasz Nowy Dom, gdzie napomyka się o talentach dzieci. Wszystkie dzieci mamy uzdolnione,
Jasiek to jest taka artystyczna dusza. Tosia, ona jest uzdolniona muzycznie, lubi występować na scenie. Mela marzy, żeby tańczyć. Można tam także usłyszeć śpiew mamy 8 rodzeństwa Edyty, która obecnie również zajmuje się edukacją muzyczną i pracuje z chórami. Szczególnie pokochałam filmik, gdzie widać, jak rodzinka z Jankiem kolędują sobie przy ognisku. Na czystym niebosznie. Już kościół sygnatów w cichy dom leży. Okno się otworzy, na chwilę na macierze. Chciałabym móc posłuchać więcej piosenek w ich wspólnym wykonaniu. Hej Zosieńko, hej panienko, na cóż próżne łzy? Wszakże z naszej krwi wolne wstaną dni i wdziejemy znów z piosenką panterkowy strój i z zabawą, chociaż krwawą w bój. 2 lata później, w 2016 roku, możemy oglądać Janka w nieco dojrzalszej już odsłonie podczas koncertu na Bemowie. Zmianie na pewno uległ w tym czasie jego głos, który zyskał wiele walorów. Jego kontratenor nadal pasuje idealnie do wykonań piosenek patriotycznych, a swoją aparycją urzeka słuchaczy. Ma wspaniałą dykcję, równe zęby, uśmiechniętą twarz. Jest stonowany i profesjonalny. Co dzień się przybliża chwila, że zwyciężymy i do cywila! Hej! Czuwaj narod i wytężaj słów! Mniej więcej w tym czasie rodzina Janka zdecydowała się wyjechać do Irlandii Północnej, gdzie Janek przeszedł gruntowną przebudowę swojego wizerunku. Trafia najpierw do szkoły Flynn Performing Arts w Newry. Uczyła mnie Fiona Flynn w Irlandii Północnej. Zauważyła, że to jest kontratenor, to jest niesamowity głos i tak dalej. I dopiero ona to wychwyciła i zaczęła mnie szkolić w tym kierunku. A potem do BIMM, gdzie uczy się być kolorowym ptakiem. Zapuszcza włosy, uczestniczy w zajęciach artystycznych, gdzie uczy się nie tylko śpiewu, ale także malarstwa, dbania o wizerunek medialny czy tańca. W internecie chwali się jego lekkość, naturalność i żywiołowość w tańcu. Jak było poruszane w wielu wywiadach, dopiero szkoła za granicą pozwoliła mu potraktować edukację w kierunku muzycznym i medialnym na poważnie. Ja zdawałem maturę z muzyki, a tutaj nie miałbym tej możliwości chodząc do normalnej szkoły, tak? Musiałbym się sam do tego przygotować, nikt by mi w tym nie pomógł. Nie potrafię sobie wyobrazić siebie, gdzie bym był, gdybym tam nie posiedział chwilę, nie? Bo musiałbym kombinować, chodzić do szkoły muzycznej, jeszcze do szkoły normalnej, a tak to mogłem się skupić 100% na tym i miałem takie przekonanie, że mogę to robić też zawodowo. Jednak na jego większą aktywność w internecie trzeba było poczekać kilka lat. Następnym klipem, w którym mogliśmy ponownie zobaczyć Jana, było wydane w 2020 roku Do You Wanna Come Over? Pierwszy klip do autorskiej piosenki. Będąc już z powrotem w Polsce, Jan zgłosił Do You Wanna Come Over do projektu Fonobo Picture, który oferuje nowym twórcom wsparcie przy wybiciu się w karierze. Ci postanowili wziąć go pod skrzydła. Na stronie Fonobo tak możemy czytać o 21-letnim Janku. Jan ma 21 lat, mieszka w Londynie i studiuje songwriting na prestiżowej uczelni BIMM, którą ukończył m.in. James Bay i George Ezra. Wcześniej uczęszczał do szkoły artystycznej Flynn Performing Arts w Newry i śpiewał w chórze. Jest kontratenorem, a jego głos ma 4-oktawową skalę. Jan to wszechstronny i uzdolniony wokalista, który, pomimo klasycznego wykształcenia, w swojej twórczości jest zorientowany na ambitny pop i muzykę alternatywną. Wtedy też uaktywnił się na Instagramie i prezentując się w bieli, zapełnił go zdjęciami promującymi klip. Jan nie był do końca przekonany, czy piosenka jest gotowa, ale ci powiedzieli mu, że nie wszystko musi być zawsze super dopracowane i wspólnie doprowadzili do wydania singla. Nie wiedziałem, jak ludzie to przyjmą, czy to jest dobre, czy ja powinienem to wypuszczać. Mam bardzo silnego wewnętrznego krytyka. Jan decyduje się również na śpiewanie po angielsku, ponieważ jak twierdzi, przebywając w Wielkiej Brytanii zżył się z tym językiem i pragnął dodatkowo poszerzyć swoje zasięgi poza granice Polski. Początkowo kariera Jana idzie powoli. Tworzy mniej więcej po 2 klipy na rok, ale wtedy też sam komponuje swoją muzykę, zamiast śpiewać wzniosłe utwory klasyków. W maju 2021 roku powstaje kolejny klip, One Missed Call. One missed call is enough to make you worry, to make you feel you're boring, make you stay up till morning thinking
Pamiętam, że przy premierze One Missed Call nawet, czyli drugiego singla, to lądowałem na sorze, wiesz, z podejrzeniem zawału. Tak to przeżywałeś. No tak. Układa również kompozycję muzyczną do wiersza Cypriana Kamila Norwida Moja piosenka. Źle, zawsze i wszędzie tańczyć, czarna się wszędzie ona, za mną, przede mną i przy mnie. W jego głosie słychać nadal wrażliwość i powagę. Do tej pory można usłyszeć opinię, że faktycznie taka aranżacja jest dla niego najkorzystniejsza. Trzecim klipem staje się Body Temperature, do którego nie ma pełnego teledysku, ale można zobaczyć takie oto fragmenty na Instagramie. W międzyczasie współpracuje z Jeremiaszem Henzlem przy swojej epce Power, a na początku 2022 roku wychodzi kawałek Smile. I jest to do tej pory najbardziej energiczny kawałek ze wszystkich. Zaczyna być porównywany do różnych artystów, m.in. do Jamesa Blake'a, Jamesa Arthura i Toma Odella. Po miesiącach ciężkiej pracy dostajemy jego epkę Power, a wraz z nią pierwszy teledysk Promise. Jest to najbardziej przejmujący utwór na płycie, a on sam wykazuje się niesamowitą wrażliwością i talentem aktorskim, ukazując w klipie rozdzierający ból po stracie. Jego piosenki po raz pierwszy przybierają charakter biograficzny. Janek decyduje się na szybsze bity i obnażanie swoich własnych potrzeb, uwalniając się od stereotypów i osądów. Jednak ja jestem popowa at heart, w moich żyłach płynie pop. Według Janka każda z jego 5 piosenek przedstawia jakąś konkretną siłę. Czuję, że ten album jest trochę taką ścieżką i pewnymi doświadczeniami, przez które ja przechodziłem. Oto jak z grubsza przedstawiają się piosenki. I z góry przepraszam za moje ewentualne luźne nadinterpretacje, ale kto ciekaw, niech sam spróbuje zgłębiać teksty na własną rękę. Look at me. Pisane wielkimi literami, krzyczące patrzcie na mnie, nie chowajcie mnie w ukryciu, jestem gwiazdą. Chcę, żeby było wiadomo, czego chcę. Look at me łączone kapsami, on po prostu krzyczy i żądam tej atencji. Ta piosenka to jest trochę taki power of independence, w sensie takiej niezależności myślenia, od uzależnienia się od oczekiwań, które są na nas nałożone. I met the God. Zrobiłem rachunek sumienia, przemyślałem sprawę, chcę czegoś. I według mojego rozrachunku jest dobrze, nie robię nikomu krzywdy, skoro to postanowiłem, to kto mi zabroni? Brnę w to. Nie mówcie mi, co mam robić. Zrobiłem sobie tą rachubę, też jestem świadomym, inteligentnym człowiekiem i potrafię sobie sam rozrachować, czy to, co robię, jest okej, czy nie, i nie potrzebuję jakby nikogo, żeby mnie rozliczał. Emperor's New Clothes. Jestem głosem rozsądku. Wywołam burzę, ale nie podążę za owczym stadem. Nie będę udawał, że król jest nagi i będę mówił wprost jak jest. Chciałem, żeby ta piosenka była taka intimidating. W tej piosence słychać wyraźnie, jak wykorzystuje swoje doświadczenia wyniesione z uczestnictwa w chórach oraz smaczki operowe i przenosi je w XXI wiek. Chór, nagle ten heavy drop, który cię po prostu uderza i potem znowu jest wycofanie do tego prawie szepczącego głosu Prove that you were loyal to me. Promise. Utrata najbliższej osoby jest nie do zniesienia, szaleje z rozpaczy. Power of love. Nie jest po prostu o śmierci, tak, która przychodzi nagle. Rozmawiasz z tą osobą, bo nie jesteś przyzwyczajony, że jej nie ma. Zawsze z nią rozmawiałeś i ciężki to jest temat. To jest akurat piosenka pisana nie ze własnych doświadczeń, ale z takiej empatii czystej. Usłyszałem właśnie o tej sytuacji. Poleciałem po prostu do domu, włączyłem nagrywanie i tekst i muzyka po prostu wyleciały ze mnie razem ze łzami po prostu. Eren. Pojawiłeś się w mojej głowie, nie potrafię cię z niej wyrzucić. Chcę, żebyś dał mi spokój, ale nie cierpię powodu, przez który muszę cię stracić. Eren to jest imię protagonisty z anime Attack on Titan. Ja też jestem bardzo otwarty na interpretację ludzi. Też o tym myślałem wcześniej w sumie, że power of blood, power in my veins. Coś, co w nas siedzi i nie potrafimy się na przykład tego pozbyć. Walczymy jakby wewnętrznie, z czym sami próbujemy się uporać i boimy się, że przez to zranimy drugą osobę. Musisz odejść, jest to zbyt silne, nie chcę, żebyś na tym ucierpiał czy ucierpiała, tak? W ramach promocji epki Jan śpiewa na żywo swoje piosenki w największych polskich rozgłośniach radiowych. Na nagraniach często możemy zobaczyć go w towarzystwie zespołu, w którego skład wchodzą Piotr Wykusz i Paweł Kryczka. Zespół muzyczny Piotr Wykusz i Paweł Kryczka. Cudowne chłopacy. Jakoś tak się złożyło, że się świetnie z nimi gra.
Udziela mnóstwa wywiadów, gdzie m.in. analizuje swoją epkę czy opowiada o kulisach jej powstawania. Przedstawia swój pokaźny zbiór talentów. M.in. mówi o tym, że potrafi dobrze spawać, malować i piec bajgle. Posiada także prawo jazdy. Też masz w ogóle prawko? Mam i zrobiłem je 2-3 lata temu i to była jedna z najlepszych decyzji po prostu ever. Uwielbiam jeździć autem. Zaczyna występować w większych polskich miastach oraz za granicą, m.in. w Bratysławie i w Budapeszcie. Występując na scenie jest wulkanem energii i daje z siebie wszystko. W czerwcu 2022 roku wygrywa także autorską nagrodę magazynu popkulturowego K-Mag na gali Moskity w kategorii muzyka. Jan zaczyna pracę m.in. nad Gladiatorem, a w październiku wychodzi do niego klip, po czym Jan kradnie serca w lutym 2023 roku na preeliminacjach do Eurowizji. Ale ta sekcja zasługuje na osobny filmik. Skończę w tym punkcie. Jego kariera dopiero w tym momencie przeżyje prawdziwy rozkwit. Zaskarbia sobie znaczny szacunek, stając się idolem nie tylko młodzieży, ale też i starszej publiki, która nie ukrywa w internecie, ile ma lat i za co go kocha. Po sukcesie Gladiatora możemy znaleźć słowa pełne dumy dochodzące z miejsc, w których zostawił swój ślad. Słowa pełne dumy, które śle w jego kierunku jego grupa teatrowa. Oraz pochwały płynące ze szkoły Film Performing Arts. Ja tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Mam nadzieję, że mój research zostanie długo dla potomności, będzie cenną pamiątką dla Jana i jego fanów. Poproszę o miłe komentarze oraz o przeczytanie opisu. Trzymajcie się.